Witam, z tej strony Bandaż, jestem perkusistą 13 w samo południe oraz perkusistą sesyjnym. Chciałem zaprosić Was dzisiaj na lekcję, w której zajmiemy się techniką zwaną One Hand Roll, Free Hand Technique lub też potocznie Gravity Blast. Ideą tego uderzenia jest wytworzenie w oparciu o krawędź pewnego rodzaju napięcia, które po zabraniu ręki wywołuje uderzenie, czyli rodzaj procy, którą tutaj napinamy. Pierwsze uderzenie opiera się o obręcz, dokładnie tak samo jak w przypadku uderzenia rimshotem. W ten sposób napinamy naszą procę tutaj w dłoni i w momencie, kiedy rękę zabieramy, otrzymujemy drugie uderzenie, które tak naprawdę mamy gratis. Wygląda to tak, że możemy wykonywać całkiem szybkie partie, do których potrzebowalibyśmy dwóch rąk. Najczęściej tą technikę możemy spotkać u metalowych perkusistów w zastosowaniu właśnie pod kątem Gravity Blast. Najłatwiej nauczyć się grać ją prawą ręką. Oczywiście możemy tak samo używać jej w lewej i tak naprawdę możemy dzięki temu znaleźć dużo więcej muzycznych zastosowań, ale o tym później. Najprościej będzie nam odnieść się do chwytu francuskiego, czyli trzymając pałkę w ten sposób, musimy uzyskać opór względem obręczy, a więc ten palec będzie stanowił kontrę dla pałki. Ideą jest wciśnięcie tej pałki, czyli można to porównać do uderzenia rimshota, którym wchodzimy jeszcze głębiej poniżej obręczy. To jest pierwsza faza. W drugiej zabieramy rękę i otrzymujemy drugie uderzenie. Ćwicząc, próbujcie, aby jak najmniej słychać było samej obręczy. Takiej sytuacji należy unikać. I im mniej słyszalny będzie rim w ciągu tych uderzeń, tym efekt będzie lepszy. Ja osobiście, używając tej techniki, operuję chwytem niemieckim, natomiast dużo łatwiej zacząć jest francuskim. Przewagą używania techniki free hand lub one hand roll w chwycie niemieckim jest to, że możemy znacznie sprawniej operować samym nadgarstkiem w porównaniu do pracy całym przedramieniem. Dzięki temu oczywiście uzyskujemy dużo większą swobodę oraz wyższe tempa. Gdy opanujemy już podstawy tej techniki, spróbujmy dodać lewą dłoń, na początku na werblu. Początkowo w lewej ręce realizowałem ćwierćnuty na raz, dwa, trzy, cztery. W następnym takcie grałem wszystkie offbeaty, czyli na raz i, dwa i, trzy i, cztery i. W momencie, gdy gramy oburącz na werblu, flamy informują nas o tym, że oba uderzenia nie są razem. Na zestawie troszeczkę bardziej się to zaciera, natomiast
podczas ćwiczenia najlepiej w ten sposób ocenić, czy uderzenia wypadają precyzyjnie, dokładnie w tych samych miejscach. Kolejnym krokiem może być przeniesienie tych wartości na poszczególne elementy zestawu. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Freehand Technique, zacznijcie od prawej ręki chwytem francuskim. Natomiast postarajcie się jak najszybciej do ćwiczeń dołączyć również lewą ręką. Najłatwiej lewa nauczy się od prawej, czyli spróbujcie grać je równolegle. Tu podobnie jak w przypadku pojedynczych uderzeń, im bardziej głuche są dźwięki, tym większą mamy pewność, że oba uderzenia wypadły w dokładnie tych samych momentach, czyli po prostu są równo. Wykorzystamy teraz lewą rękę. W ten sposób możemy prowadzić linię hi-hatu w dowolnych momentach, wygrywając różnego rodzaju gęste wartości lewą ręką. Zwykle ćwicząc zaczynamy od bardzo wolnych temp. Tutaj, aby fizyka tego ruchu działała właściwie, ciężko jest zaczynać od naprawdę wolnych temp. Można porównać to do grania przy użyciu odbicia palcami. Nie jesteśmy w stanie grać wolniej niż sama pałka jest w stanie się odbijać. Ćwicząc tę technikę, zaczynając od chwytu francuskiego, pamiętajcie, żeby oprócz ruchu przedramienia nie spinać niczego więcej. Czyli tutaj trzymamy pałkę zdecydowanie, aby wytworzyć odpowiednie napięcie. Cała motoryka pochodzi z przedramienia. Cała reszta, jak ramię i wszystkie mięśnie tutaj, powinny być luźne. Możecie spróbować bez pałki porównać, które z waszych mięśni pracują i które naprawdę są potrzebne do tego, aby w ten sposób zagrać. Ściśnijcie palce, zostawcie nadgarstek luźny i poruszcie całym przedramieniem. To są jedyne partie mięśni, które w tym przypadku biorą udział, a więc cała reszta luźna. Zamknięta dłoń, zaciśnięte palce, głównie te trzy, nadgarstek luźny i ruszamy ręką w łokciu. Pracuje przedramię, ramiona w dół, łokieć przy ciele. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne lekcje z Drum School. Zapraszam również na swoje strony, do których linki znajdziecie poniżej. Szukajcie mnie również na YouTubie. Do zobaczenia.